Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Dlaczego światowe giełdy są w kluczowym miejscu? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji listopadowej, która startuje już za kilka dni, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. I także zachęcam do dłuższego niż zwykle śledzenia bloków reklamowych na kanale, ponieważ cały przychód listopadowy zostanie przeznaczony na prezenty pod choinkę dla potrzebujących dzieci na polskiej ścianie wschodniej. Także dziękuję za wszystkie datki i za wszystkie przychody, które zostaną wygenerowane przez bloki reklamowe. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Informuję także, że wszystkie wykresy, które zostały pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform Station 5 i z Bloomberga. Dlaczego światowe giełdy są w kluczowym miejscu? Zaczniemy ten wpis od pozycjonowania się dużych graczy w poprzednim tygodniu. I po pierwsze hedge fundy widać, jak bardzo reagują i zmniejszają swoje krótkie pozycje netto na jenie japońskim i być może jest to zapowiedź tego, że wkrótce będziemy świadkami zmiany tendencji nastawienia względem jena japońskiego. To byłaby dobra wiadomość także z powodu tego, jaka jest silna korelacja między jenem a rentownościami i samym amerykańskim dolarem, co by oznaczało, że hedge fundy także widzą spadki rentowności amerykańskich obligacji oraz widzą osłabienie amerykańskiego dolara, więc czy będzie osłabienie amerykańskiego dolara, czy będą spadki rentowności, można to także mniej więcej wnioskować po tym, jak pozycjonują się hedge fundy, duzi gracze, którzy mają teoretycznie zdecydowanie większą wiedzę, większe doświadczenie i oczywiście większe kapitały. Drugi ciekawy wykres, na który moim zdaniem warto zwrócić uwagę, to jak bardzo właśnie ci gracze zmieniają swoją pozycję na rynku złota. I w tym wypadku obserwujemy, że duzi gracze liczą na to, że wkrótce Fed ogłosi właśnie pivot, czyli zmianę swojego nastawienia względem polityki monetarnej, czyli mówiąc po ludzku, nie będzie już tak bardzo agresywnych podwyżek stóp procentowych. Ta teza jest oczywiście także obserwowana na amerykańskim dolarze, ponieważ obserwujemy, podobnie jak na rynku jena, ścisłe powiązanie z zachowaniem ceny złota, amerykańskiego dolara i jena japońskiego. Jeżeli rentowności amerykańskich obligacji spadają, amerykański dolar jest sprzedawany, występuje presja na to, żeby kupować jena japońskiego, o czym było przed chwilą, i występuje także presja na to, żeby kupować cenę złota i widać to także na tym następnym wykresie. Kolejny wykres pokazuje w ogóle na różnych instrumentach finansowych, klasach aktywów, jak w poprzednim roku, w poprzednim tygodniu duzi gracze dodawali albo zmniejszali swoje krótkie pozycje. I jakie są wnioski? Dodawane pozycje są przede wszystkim na euro, na walucie europejskiej, ale generalnie dominuje dodawanie krótkich pozycji. I na przykład pomimo wzrostów ceny złota, tutaj na złocie są dodawane największe nowe krótkie pozycje, dlatego też to, co się dzieje, może być też traktowane jako korekta, dlatego warto obserwować, jak tutaj generalnie cały rynek pozycjonuje się względem różnych klas aktywów, natomiast zmiana nastawienia względem euro jest dobrą wiadomością zwiększającą prawdopodobieństwo tego, że będziemy świadkami wkrótce kontynuacji tendencji wzrostowej na rynku euro-dolara i oczywiście później pośrednio na praktycznie wszystkich innych klasach aktywów. I teraz odpowiedź na pytanie, dlaczego światowe giełdy są w kluczowym miejscu. Światowe giełdy obrazuje wskaźnik MSCI World Index. I dokładnie w momencie, kiedy tworzę ten wpis, czyli na początku ostatniego pełnego tygodnia listopada, widzimy, że zatrzymanie giełd światowych jest dokładnie w miejscu, gdzie mamy Fibonacciego 38,2% całej Bessy, która ma miejsce od samego początku tego roku, plus oczywiście jest to miejsce, gdzie przebiega linia Bessy, 11-miesięczna linia trendu
spadkowego. Czyli to nie jest niebagatelne miejsce, jest ono wyznaczone kilkoma sposobami, dlatego jego znaczenie rośnie. I jeszcze raz przypominam, jest to wskaźnik obrazujący zachowanie giełd na całym świecie. Niektóre indeksy giełdowe, jak na przykład indeks DAX, indeks WIG20, one już pokonały swoją linię trendu spadkowego, natomiast indeks giełdowy na Wall Street, indeks giełdowy S&P jeszcze nawet się nie zbliżył, nawet punktowo nie zaatakował tej linii, dlatego też na niektórych rynkach są sygnały, na niektórych ich nie ma, ale generalnie gdyby ująć giełdy światowe w jeden wskaźnik, to dokładnie znajdujemy się teraz na tych oporach, których pokonanie będzie oznaczało, że rynek ma ochotę, rynek giełdowy na całym świecie, kontynuację wzrostowego odbicia, natomiast jeżeli rynek zawróci do tendencji spadkowej, byłaby to bardzo zła informacja oddalająca perspektywę rajdu Świętego Mikołaja. Osobiście nastawiam się, że ta linia zostanie pokonana. Wiemy, że z dwóch sygnały płynące z analizy statystycznej dają nam większe prawdopodobieństwo, że grudzień będzie korzystny dla rynku akcji. Mówi tak statystyka dotycząca tego, jak podczas całego roku zachowują się indeksy giełdowe i mówi o tym także statystyka pokazująca, jak zachowuje się generalnie euro-dolar w grudniu podczas całego roku kalendarzowego oraz oczywiście w grudniu, że stopa wzrostów na euro-dolarze jest w tym miesiącu największa statystycznie. I gdyby tak faktycznie było, to oczywiście największa presja na rynki światowe miałaby na rynki rozwijające się i te giełdy, które wcześniej były zdecydowanie bardziej wyprzedawane, które były bardzo mocno niedowartościowane względem całego świata, jak na przykład Warszawska Giełda Papierów Wartościowych, a te giełdy, które były wcześniej zachowały się relatywnie najlepiej, jak na przykład giełda na Wall Street, traciłaby oczywiście najbardziej wyraźnie względem tego trendu zarysowanego na całym indeksie giełd światowych obrazowanym wskaźnikiem MSCI World Index. Dlatego grudzień zapowiada się niezwykle interesująco. Ja osobiście cały czas nastawiam się na kontynuację tendencji wzrostowej. I oczywiście skąd się to bierze, ta tendencja na indeksach giełdowych na całym świecie? Z powodu zachowania indeksu dolarowego. Widzimy jak na dłoni, że jeżeli amerykański dolar się umacnia, jest to sygnał dla całego świata, żeby zwijać inwestycje i pchać te inwestycje do amerykańskiego dolara, do amerykańskich aktywów. Natomiast kiedy występuje presja przeciwko amerykańskiemu dolarowi, to kapitał z Wall Street, który był tam zaparkowany wcześniej, wypływa ze Stanów Zjednoczonych i szuka na całym świecie stopy zwrotu. Dlatego też chińska giełda tak mocno reaguje, warszawska giełda tak mocno reaguje, giełdy na całym świecie mocno reagują, a giełda na przykład w Niemczech już dawno pokonała tą linię Bessy, o której była przed chwilą mowa i zachowuje się zdecydowanie relatywnie najlepiej i na giełdzie w Niemczech, o czym będzie za chwilę, można już nawet mówić o tym, że rynek nastawia się na test ostatnich maksimów wszechczasów. Jeżeli jesteśmy przy giełdach papierów wartościowych, to zobaczmy jak zachowuje się giełda dzisiaj w Japonii. Tutaj niewiele się dzieje. Mamy spadki w Hongkongu, ale one na razie nie są kontynuowane, dlatego rośnie szansa na to, że to jest jednak chwilowe zatrzymanie i korekta. Giełda właśnie w Stanach Zjednoczonych obrazuje bardzo dobrze, jak bardzo jesteśmy oddaleni od tej linii Bessy, która została wyrysowana na wykresie. I co jest także istotne, ten właśnie niemiecki indeks giełdowy, który zdecydowanie pokonał tą linię Bessy, kontynuuje tendencję wzrostową. Wykres tygodniowy jednoznacznie pokazał, że kształt świecy tygodniowej w poprzednim tygodniu zachęcał do kontynuacji ruchu w górę. To jest dobra informacja, zachęca naprawdę do tego, żeby liczyć na to, że możemy być wkrótce w najbliższych tygodniach, nawet miesiącach świadkami ataku na maksima wszechczasów, jeżeli oczywiście tendencje się utrzymają, zwłaszcza na amerykańskim dolarze. Rynek giełdowy żyje także zachowaniem amerykańskiego dolara, który dyskontuje przyszłe stopy procentowe. W tym wypadku bardzo często pokazuje ten wykres, który się zmienia na implikowanej stopie procentowej i widzimy, że z godziny na godzinę, z dnia na dzień zwiększa się znowu
zwiększa się szansa na to, że szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych będzie wyżej. Już teraz czerwiec jest wskazywany na szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych, a implikowana stopa procentowa wynosi 5,05% i z każdym dniem, jak na dłoni, widać, że to się znowu zwiększa. Rynek obligacji obserwujemy także poprzez spread między różnymi odcinkami, między różnymi częściami krzywej dochodowości i w tym wypadku widzimy inwersję krzywej dochodowości na tym najbardziej bliskim nam, na najbliższej części krzywej dochodowości. Różnica między 18-miesięcznymi papierami a tymi 3-miesięcznymi jest coraz bardziej zbliżona do poziomów ujemnych, a to w tym wypadku zachęcało do tego, żeby wieścić zbliżającą się recesję w amerykańskiej gospodarce. To są sygnały, które płyną. Same amerykańskie obligacje są cały czas poniżej poziomu 3,80 i jakoś tak nie potwierdzają tego zachowania implikowanej stopy procentowej i moim zdaniem dlatego też giełdy papierów wartościowych na całym świecie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, utrzymują się na tych poziomach, które teraz cały czas obserwujemy. Rynek ryzyka to także Bitcoin i w tym wypadku nie ma potwierdzenia wskazań płynących dla ryzyka, ponieważ Bitcoin nie jest w stanie wrócić na poziom 17,5 tysiąca dolarów, a to faworyzuje scenariusze prospadkowe. Analiza statystyczna, analiza długości cyklów sygnalizuje możliwość wystąpienia dna Bessy, która trwa już rok na Bitcoinie, ale analiza statystyczna sygnalizuje, że raczej dno może być ustanowione w okolicach 10-12 tysięcy dolarów niż na poziomach obecnych, ale oczywiście rynek to nie jest apteka i wszystko może się tutaj zmienić. Natomiast długość fal Bessy względem wszystkich takich specyficznych zachowań kryptowaluty, jak na przykład halving, powoduje, że myślę, że optymizm może być coraz lepiej widoczny na Bitcoinie, a napływające informacje są generalnie za każdym razem negatywne, co moim zdaniem także powinno być optymistycznie odbierane przez inwestorów na kryptowalutach. Sama cena złota utrzymuje się cały czas nad poziomem 1730 dolarów. Tutaj mamy linię szyi formacji podwójne dno, więc wygląda na to, że każde cofnięcie jest interpretowane tylko jako ruch powrotny, a tendencja do tego, żeby obserwować nawrót do wzrostów jest bardziej prawdopodobna z powodu amerykańskiego dolara i rentowności, o czym było wcześniej. Najgorzej moim zdaniem na surowcach jest na rynku miedzi, ponieważ inwestorzy tak jakby zauważyli, że ten wzrost ostatnich dni był ruchem powrotnym do linii szyi formacji podwójny szczyt, a to byłaby zła informacja dla ryzyka, więc w tym wypadku sygnały są negatywne. I na rynku surowcowym obserwujmy także zachowanie ropy naftowej, która przebijając poziom 80 dolarów sygnalizuje nam następny atak na średnią 200-sesyjną na wykresie tygodniowym. To są okolice 77-78 dolarów, więc znaczenie tego poziomu bardzo mocno rośnie i częściowo inwestorzy będą liczyć na możliwość wygenerowania formacji podwójne dno, wygenerowania nawrotu do tendencji wzrostowej, ale część inwestorów będzie liczyła na to jednak, że zostanie ona pokonana. W tym wypadku dyskontowałoby to recesję w światowej gospodarce. Dlatego jestem też bardzo ciekawy, którą stronę rynek wybierze, w którą stronę będzie chciał ruszyć. Może także nam to odpowiedzieć na pytanie, gdyby to zostało potwierdzone zachowaniem innych surowców, jaką koniunkturę dla gospodarek na świecie wybierają surowce i w tym wypadku oczywiście byłby to sygnał negatywny. Dlatego ropa naftowa jest w bardzo kluczowym miejscu i sygnalizuje analizowanie ropy naftowej przez zachowanie innych surowców, które także mają i generują swoje własne sygnały. Na rynku walutowym euro-dolar nie jest w stanie na razie wrócić poniżej poziomu 1,02, a to jest moim zdaniem pozytywna informacja i będzie zachęcała do ruchu dalszego w górę. Euro-dolar, jak i inne aktywa chłodzą wskaźniki i moim zdaniem będzie wkrótce próba nawrotu do tendencji wzrostowej, także myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, że właśnie tak się stanie. Amerykański dolar, zachowanie rentowności
to na rynku walutowym sygnał, żeby obserwować zachowanie dolar-jena. I na razie jesteśmy dokładnie na linii szyi, na ważnym oporze. I jeżeli się okaże, że dolar-jen nie jest w stanie znowu go pokonać, to byłaby to zachęcająca informacja do nawrotu do tendencji spadkowej. I co jest z ciekawostek ważne, dzisiaj poznamy ciekawe dane o inflacji w Niemczech, natomiast sygnały o rosnącej szansie na recesję w niemieckiej gospodarce stają się faktem i ten wykres to dobitnie pokazuje, a dzisiaj poznamy dane dotyczące tego, jaka będzie inflacja producencka w Niemczech. Ona w ostatnim czasie szaleje, dlatego im bardziej inflacja spadnie, tym może być to słabsze to może być to czynnik, który będzie wywoływał spadki wartości euro. Natomiast im wyższa będzie inflacja, tym odwrotnie może wywołać wtedy to presję na to, żeby euro zaczęło zyskiwać na wartości. Na koniec polskie aktywa. Wróciliśmy w rejon 7% rentowności i moim zdaniem jest to sygnał zachęcający do polskich aktywów. Natomiast pary walutowe, zwłaszcza euro-złoty, potwierdza wsparcie w rejonie 4,65, czyli miejsce, gdzie przebiega roczna linia trendu wzrostowego i ona jest głównym punktem odniesienia. Natomiast zachowanie dolar-złotego wynika bezpośrednio z zachowania euro-dolara. Dlatego też, jeżeli euro-dolar powróciłby do tendencji wzrostowej, to w takiej sytuacji spadki na dolar złotym byłyby bardzo dynamiczne i zachęcały, by wieścić atak nawet na wsparcia odległe o następne kilkanaście figur niżej. Na koniec warszawska giełda papierów wartościowych. I w tym wypadku utrzymanie nad poziomem 1700 punktów moim zdaniem sprzyja nawrotowi do tendencji wzrostowej, a to, co obserwujemy, jest interpretowane tylko jako korekta i zatrzymanie, które chłodzi wskaźniki po tym, jak indeks giełdowy wzrósł prawie o 30% od swoich minimów, wchodząc w techniczną hossę. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji listopadowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę stopy zwrotu i miłego dnia. Pozdrawiam.